Szelki są tym rodzajem gadżetu, który stosunkowo niedawno pojawił się dopiero w relacjach między człowiekiem a papugą i praktycznie... I właśnie dzięki szelkom możliwe jest, aby te nasze relacje z pupilem stały się jeszcze bliższe. Bez żadnych obaw możemy zabierać naszą papugę na spacery. Jest ona bezpieczna i może czerpać z życia dużo więcej niż dotychczas. Wielu właścicieli papug, planując wyprowadzanie swoich pupili na zewnątrz, myśli o zakupie szelek. Jednak ze względu na to, że jest zimno i wszelkie spacery są w tej chwili niemożliwe, odkłada to dopiero do okresu, kiedy będzie można z papugą wychodzić na zewnątrz. To poważny błąd. Większość naszych pupili nie zaakceptuje, szczególnie gdy są starsze, abyśmy od samego początku założyli szelki i od razu wyszli na dwór. Do tego papuga musi przywyknąć, musi to zaakceptować i musi to jej sprawiać przyjemność. Do szelek należy przyzwyczaić papugę możliwie jak najwcześniej. Okres, gdy papuga staje się samodzielna, gdy opuszcza gniazdo, jest okresem, w którym ona najłatwiej się uczy. Przyzwyczajanie naszego pupila do szelek jest procesem, który może trwać dość długo i którego nie jesteśmy w stanie na początku w żaden sposób zaplanować. Może on być bardzo krótki. Zdarza się niekiedy, że praktycznie od samego początku papugi, które bardzo ufają człowiekowi, które są z nim bardzo związane, akceptują szelki. Jednak nie zawsze jest tak, że ptak od samego początku daje je sobie zakładać, że odbywa się to w sposób zupełnie bezkonfliktowy. Im starsza papuga, tym proces ten będzie przebiegał dłużej i możemy na drodze pełnego przyzwyczajenia się papugi do szelek napotkać wiele bardzo istotnych trudności. Musimy tak postępować, aby nie narażać naszego pupila na stresy. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Przyzwyczajanie papugi do szelek może potrwać nawet kilka miesięcy. Dlatego ogromne znaczenie ma kupno szelek na kilka miesięcy przed planowanym wyjściem z papugą na dwór. Proces przyzwyczajania naszego pupila do szelek musi składać się z kilku etapów. Przede wszystkim papuga, młoda papuga, musi nam absolutnie zaufać. Musi to być zwierzę, które jest związane z człowiekiem, które czerpie przyjemność z obcowania z nim. Musimy doprowadzić do sytuacji, że nie będzie patrzyła na naszą dłoń jako na coś, co może wyrządzić jej jakąś potencjalną krzywdę, ale jako na tą dłoń, która będzie kojarzyła się z przyjemnościami i która absolutnie niczym naszemu pupilowi nie grozi. To właśnie jest nasze zadanie na pierwsze dni obcowania z naszą nową papuszką. Ona musi nam po prostu zaufać, musi czerpać radość ze wspólnych zabaw, wspólnego przebywania. Teraz, kiedy już będzie wiedziała, że wszelkie zabawy absolutnie niczym jej nie grożą, że to jest czysta przyjemność, przechodzimy do następnego etapu zaznajamiania naszej papuszki z szelkami. To ma być zabawa. Pokazujemy papudze szelki, zaznajamiamy papugę z szelkami jako przedmiotem, który nadaje się do zabawy. Papuga musi widzieć, że to jest rzecz całkowicie bezpieczna, rzecz, która daje jej jakąś przyjemność, można się nią bawić. Papugi uwielbiają wzajemne interakcje. Głaskanie jest na pewno rzeczą bardzo przyjemną, a możemy do tego właśnie celu użyć tych właśnie uprzęży, aby wiedziała, że jest to rodzaj wzajemnych interakcji, przyjemnej zabawy. W ramach tejże zabawy możemy delikatnie spróbować, niekoniecznie od początku to się uda, założyć jej szelki na głowę, niech one tutaj pobędą i możemy przez kilka kolejnych dni właśnie w ten sposób z nią postępować, że zakładamy jej szelki, ona widzi, że jest to rzecz, która jest absolutnie niegroźna, która może nie aż daje tak ogromnych przyjemności, bo jeszcze ich nie zna, ale po prostu stopniowo będzie je akceptować. Po kilku dniach przechodzimy do kolejnego etapu. W ramach zabaw usiłujemy luźno szelki nałożyć papudze,
a następnie przełożyć jej skrzydła przez te właśnie tutaj paski. Jeżeli to będzie postępowało opornie, odkładamy całą sprawę na później i wracamy do niej wtedy, kiedy papuga będzie do tego gotowa. Jeżeli wywołuje to jakiś stres, musimy poniechać naszych działań i wrócić ponownie do poprzedniego etapu. Dopiero po pewnym czasie próbujemy przekładać skrzydła. W tej chwili papuga ma już prawidłowo założoną uprząż i w tej chwili będziemy próbowali leciusieńko ją skrócić. Jeszcze na tym etapie nie zaciskamy uprzęży. Staramy się, żeby papuga pobyła troszeczkę z założonymi szelkami. Zaciśnięcie spowoduje, że później przy uwalnianiu papugi z uprzęży możemy doprowadzić do sytuacji, że będzie to dla niej nieprzyjemne. I dlatego, aby uniknąć nadmiernego stresu już w początkowym okresie przyzwyczajania papugi do szelek, pozostawiamy luzem i teraz robimy to delikatnie. I tu nie chodzi o to, aby przełamywać papugi, aby zmuszać je do akceptowania zachowań, których one z natury rzeczy nie akceptują. To ma być coś bardzo, bardzo przyjemnego, z czymś bardzo przyjemnym się kojarzące. A jeśli nadejdzie ten okres, że będziemy mogli wyjść z papugą na spacer, to na pewno będzie zakładanie uprzęży kojarzyć im się z czymś bardzo, bardzo przyjemnym. To nauka, ale ta nauka musi być zabawą, musi być rodzajem wzajemnych, przyjemnych dla obu stron interakcji. I każdorazowo po zakończeniu nagradzamy papugę jakimś przysmakiem. Kiedy już nasza papuga przyzwyczai się do obecności szelek na swoim ciele, możemy przejść na wyższy etap, czyli zacisnąć na jej ciele uprząż w sposób, w jaki będzie wykorzystywana w przyszłości. Ale są to tylko bardzo ogólne zalecenia, które zawsze musimy modyfikować i przystosowywać do konkretnej sytuacji, konkretnej papugi. I tak postępujemy czasami przez kilka miesięcy, czasami przez kilka tygodni, a jeśli wszystko będzie przebiegało super, to sprawę załatwimy w kilka dni. W każdym razie wtedy, kiedy papuga będzie już akceptowała szelki, kiedy nie będą dla niej czymś zupełnie nieznanym, kiedy w nich dyskomfortu odczuwać nie będzie, wychodzimy. Przyczepmy do szelek specjalną smycz, koniecznie dla konkretnego gatunku papugi, aby była ona elastyczna i w przypadku, gdyby nasz pupil zechciał gdzieś odfrunąć, ona spowoduje, że nie spotka go podczas tego lotu żadna krzywda. Papuga rozciągnie gumkę i w związku z tym uniknie jakichś potencjalnych obrażeń. Ale wiedzmy, że papuga, jeżeli teraz zostanie zostawiona sama sobie z tymi szelkami, to co ona będzie próbowała zrobić? Będzie przede wszystkim próbowała je zdjąć. A ponieważ ma silny, mocny dziób i naprawdę bardzo duże zdolności manualne, szybko to jej się uda. Dlatego musimy możliwie szybko, po założeniu szelek, odwrócić jej uwagę. Musimy teraz postępować tak, aby ona nie miała czasu zająć się tymi szelkami, a była całkowicie skoncentrowana na interakcjach ze swoim opiekunem. Dlatego papugę bierzemy natychmiast na ręce, spróbujemy posadzić ją na ramieniu, spróbujemy ją zająć czymś, co będzie naprawdę dla niej miłe, czym się zajmie i po prostu odwrócić jej uwagę od tychże szelek. Papuga z założoną uprzężą, jeżeli pozostanie bez opieki, zacznie myśleć, jak ją usunąć. A przecież zależy nam na tym, aby ona w żaden sposób nie przyzwyczaiła się i nie rozpracowała mechanizmów pozbywania się tejże uprzęży. Dlatego, że w przyszłości może to być dla niej bardzo niebezpieczne. Promienie słoneczne, wyprowadzenie papugi na zewnątrz jest rzeczą ogromnie ważną dla jej zdrowia. Nie sposób tego przecenić. Jeśli papuga zaakceptuje szelki, jeśli nauczy się, że ich założenie będzie jej się zawsze kojarzyło z czymś tak przyjemnym, jak pobyt z opiekunem na dworze, bardzo szybko będziemy mieli ptaka, który absolutnie zaakceptuje zakładanie jej takich właśnie szelek.